Trzymajcie mnie. Kurwa, trzymajcie mnie. Jeśli Dragon Ball Daima ma nam serwować odgrzewane kotlety, to ja chcę, żeby one były przyprawione w ten sposób. Przy takich odcinkach ja nawet nie mam siły się czepiać jakichś dziur fabularnych. Ja mam teraz w dupie dziury fabularne, czy jakieś zaprzepaszczone potencjały. Nie obchodzi mnie to, że przeciwnikiem jest Goma, czyli ćwierć antagonista, który jest pilafem Sprite Troopersów. Nie obchodzi mnie to, że Degesu został zeszmacony, że Piccolo nic nie dostał. A na pewno dzisiaj mnie to nie obchodzi. Może będzie mnie to obchodzić w poniedziałek, jak będę nagrywał Koku Plus i będę odpowiadał na wasze komentarze, ale... Przepraszam. Muszę was przeprosić na samym początku. Napiszcie komentarze, napiszcie co myślicie. Ja w poniedziałek tradycyjnie na te komentarze odpowiem, wytknę rzeczy, które mogły mi się nie podobać, podejdę do tego na spokojnie, ale nie dziś. Dzisiaj jestem radosny jak małpa fikająca po gałęziach bananowca. 19 odcinek Dragon Ball Daima był najlepszym odcinkiem do tej pory w serii. Nie bawiłem się nawet tak w połowie dobrze przy 8 odcinku, kiedy Goku w genialny sposób został rysowany, animowany przy walce z Tamagami nr 3, kiedy ta choreografia po prostu sprawiła, że się rozpłynąłem i nazwałem tę walkę jedną z najlepszych w historii. Tak się składa, że od jakiegoś czasu, już jesteśmy w połowie drugiej serii, przy odcinku stawiam telefon przy swoim biurku, jak mam możliwość oczywiście, i nagrywam swoją pierwszą reakcję. I ostatnio tak naprawdę odcinki nie wywoływały we mnie większych reakcji, więc wam tego nie pokazywałem, nie mówiłem wam o tym. Tydzień temu, jak Goku transformował się w SSJ4, to byłem na wyjeździe, więc nie mogłem tego zrobić, bo oglądałem odcinek w hotelu na telefonie, ale dzisiaj, żeby troszeczkę uatrakcyjnić mój film, będę wam pokazywał przebitki w trakcie mojego omówienia z moją reakcją, bo tak jak mówię, nagrałem swoją pierwszą reakcję i uprzedzę wasze komentarze, to jest reakcja szczera. W 100% szczera. Ja wiem, że czasami może wyglądać dziwacznie, ale nie bawiłem tak dobrze się przy Dragon Ballu prawdopodobnie od filmu z Brolim. Tak, 8 odcinek nawet nie jest porównywalny tutaj. Odcinek 8 był świetnie, wyglądał dobrze, ale jak oglądałem go, to wstałem od wtedy telewizora, bo oglądałem to na telewizorze i pomyślałem, że kurde, to było zajebiste. Ale nie darłem się jak małpa. Wiecie, jakie miałem myśli w głowie? Zaraz przejdę do omówienia, ale muszę z siebie parę rzeczy wyrzucić. Wiecie, jakie miałem myśli w głowie? Jaka myśl jedna pojawiła mi się w głowie, kiedy zakończył się odcinek, zobaczyłem czarną planżę, tłumaczenie, Marcin, ktoś tam. Kocham Dragon Balla. Te 3 słowa pojawiły się w mojej głowie. Kocham Dragon Balla. Nie ma drugiej takiej rzeczy, która animowanej albo w ogóle jakiejkolwiek serialowej, filmowej, która wywoływałaby we mnie takie emocje. Takie szczere emocje wywołuje we mnie oglądanie takich scen. Czysta kwintesencja przyjemności, niczym nie zanieczyszczona. Ale prawdopodobnie chcecie już zobaczyć te kadry na swoich oczach, albo moją reakcję, albo jedno i drugie. Także przechodzimy do omówienia. Ja was tylko jeszcze zachęcam do tego, żebyście dzisiaj wpadli o 18 na live'a, bo będziemy sobie dyskutować na żywo. Zapomniałem zrobić live'a mangowego z Dragon Balla Super. Tak długo mangi nie było, że wypadło mi to z głowy, więc jutro też po Dragon Ballu Daima będziemy chwilę rozmawiać o mandze, jeśli będziecie chcieli. No i tyle. Zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić, a ja przechodzę do omówienia. No dobrze, po kolei. Myślę, że to, że nasi zostali odmienieni w dorosłych, to jest żadne zaskoczenie. Wszyscy się tego spodziewaliśmy. Zwłaszcza jak zobaczyliśmy na początku odcinka Arinsu, która sterczała w ciszy z rozdziawioną gębą i wyciągniętymi ramionami. Jak zobaczyłem, że nasi zaczynają świecić i wracają do normalnych rozmiarów, to już byłem jednocześnie tak przeszczęśliwy i poczułem też olbrzymi niedosyt. Pomyślałem sobie, jak seria byłaby lepsza, gdyby nasi cały czas byli dorośli. No ale okej. Let's go! Let's go! Mamy 2 całe odcinki naszych bohaterów w normalnym stanie. To jest dla mnie wystarczająco dużo czasu, żeby zobaczyć sporo akcji i... dostaliśmy właśnie to. Nie sądziłem, że kiedyś tak mocno ucieszę się na widok bazowego Goku i bazowego Vegety, no ale okej, dożyliśmy tych czasów. Nawet jeśli Vegeta bardzo często w tym odcinku śmierdział takim superkowym modelem pana Yamamuro, no bo zwróćcie uwagę na ten nos, pokażę wam kilka kadrów, które średnio mi siedziały. I powiem to od razu, ten odcinek dla mnie miał wszystko. Akcję, fabułę, chociaż tutaj były śladowe ilości, ale podobały mi się to, co było. I humor. Rozbawiła mnie scena, w której Pansy nagle trzymała na rękach dorosłego Dendiego. Wiecie, albo ona taka silna, albo nameczanie są puści w środku. Nawet Goku, kolejny raz przekręcający imię Glorio i ten poprawiający go, a chwilę później uśmiechający się,
No chwyciło mnie to za serce. Dużo dobrego ten odcinek w ogóle zrobił dla Glorio. Pokazał go z cieplejszej perspektywy, albo nawet z perspektywy gościa, który do tej pory był zamknięty i wycofany ze względu na to, że zżerały go wyrzuty sumienia. Że wiecie, będzie musiał zdradzić nowych przyjaciół. A teraz to trochę z niego zeszło, co było widać chociażby w drobnym geście rozluźnienia dłoni. No ale o tym więcej za chwilę. Goku i Vegeta nie mogli się zgodzić na współpracę, to leży w ich krwi, ale w sumie jest to trochę zrozumiałe, bo Vegeta nadzwyczaj dobrze radził sobie w bazowej formie z Gomą, więc chcieli sprawdzić swoją siłę. W sumie to wyglądało tak, jakby bazowa forma Vegety była silniejsza niż dziecięcy SSJ4 Goku, który w poprzednim odcinku przegrał. No ale problemem nie okazała się siła Gomy, tylko jego regeneracja. Ten odcinek dał mi wszystko, co chciałem zobaczyć i nawet więcej. Pierwszą rzeczą na liście był powrót do dorosłości, drugą był SSJ3 Vegeta. Chociaż na początku zobaczyliśmy troszeczkę walki w bazowej formie i odrobinkę w formie Super Saiyanina, także SSJ3 dopiero za chwilkę. Scena z Glorio i Arinsu nie dała nam jakoś bardzo głębokiej i złożonej historii, ale mam wrażenie, że każda z trzech postaci, które były tam obecne, bo mówię też o Majin Ku, na tym zyskały. Arinsu co prawda okazała niezadowolenie zachowaniem Glorio, jakby była zawiedziona, że ten ją zdradził, ale zobaczyliśmy też budującą scenę, kiedy Arinsu uśmiechnęła się pod nosem na słowa Ku, że przynajmniej on przy niej zostanie, tak jakby Arinsu troszeczkę się zreformowała i dostrzegła wagę bliskich osób w życiu, więc zrozumiała postępowanie trochę Glorio, prawda? Nie skarciła go jakoś szczególnie za to, że ten postąpił zgodnie z głosem serca i nie zdradził swoich przyjaciół, ale też doceniła przy okazji to, że ma u boku wiernych sobie pomocników, jeśli można to tak zinterpretować. Ku, wiadomo, jest mega pocieszny, także on tutaj też zyskał tą drobną kwestię, którą wypowiedział. A Glorio okazało się, że przez Arinsu był wyciągnięty z trzeciego świata Królestwa Demonów. Ona dała mu szansę na pracę w pierwszym świecie. W zasadzie wszystko to wiedzieliśmy, też to, że zapewniła mu, że tak powiem, kurs nameczańskiego. No i w domyśle w pewnym stopniu pewnie zajęła się jego rozwojem. Wyciągnęła go ze slumsów, sądząc, że ten jej się bezinteresownie odpłaci. Mówię, nie było żadnych grubych dymów pokroju, wiecie, musisz mi służyć, bo porwałem twoją matkę i nigdy ona nie wyjdzie z lochu. Tylko w sumie to wyglądało tak, jakby właśnie Arinsu była taką matczyną postacią dla Glorio. Wątek rozwiązany bez wielkich fajerwerków, ale podobało mi się wyegzekwowanie tego. Po prostu takie poprawne i bezpieczne. Przy okazji dotarliśmy do brzegu tego wątku, a wolę coś takiego niż kolejną zmarnowaną okazję, jakich w tej serii było sporo. Wracając do walki bazowego Vegety, a potem Vegety SSJ, wyglądała ona dobrze, nic ponad stan. Nawet powiedziałbym, że lekko momentami zapiekły mnie kadry wyglądające jak wyjęte z Dragon Balla Super. Mówię tutaj o twarzy Vegety, nie było tutaj rysunków jakoś bardzo off-model, to raczej kwestia tego, że nie jestem fanem rysowanego nosa w ten sposób. Moment transformacji w SSJ był mało zaznaczony, mam wrażenie, brak muzyki mnie trochę dziwił, chociaż ta pojawiła się chwilkę później. No ale w sumie Super Saiyanin to jest coś, co widzieliśmy w tej serii tyle razy, że to w zasadzie nic wielkiego. Liczyłem tylko na to, że na zwykłym SSJ się nie zakończy, bo chciałem po prostu zobaczyć SSJ 3, no i Vegeta nie kazał długo czekać na spełnienie mojego drugiego marzenia. Od tego momentu zaczęło się szczytowanie tego odcinka i moje. SSJ 3, błagam, SSJ 3. A brwi? Pokażcie go! O! Ale ta seria byłaby dobra, gdyby oni nie byli dziećmi, ja pierdolę. Nie wiem nawet, jak opisać to, co czułem, kiedy Vegeta SSJ3 bezlitośnie okładał Gomę. Był rysowany i animowany tak pięknie, z założonymi rękoma deklasował kopnięciami w stylu Vegito, tego ćwierć antagonistycznego klauna, aż mi się ciepło na sercu robiło. Czekałem na coś takiego od początku tej serii. No i Vegeta, moim zdaniem, nie wygląda już jak Sonic. Wygląda jak totalny badass. Ma nadal swoją charakterystyczną fryzurę w SSJ3, ale w dorosłym ciele przecież to jest dosłownie zupełnie inne zwierzę. Scena powrotu Glorio to jest tak ciepła i cudowna scena. Chłopak się wstydził wrócić, bo myślał, że tamci mają go za zdrajcę, a oni tak życzliwie go potraktowali. Muzyka i reżyseria tej sceny była bezbłędna. Plus nawet okazało się, że ten rolowany przez całą serię gag z przekręcaniem imienia
ma teraz prostą, ale satysfakcjonującą puentę, czyli Goku po raz pierwszy zwracający się do Glorio poprawnie, wypowiadając jego imię. Sorry, może to jest proste, ale na mnie takie milutkie, głupiutkie sceny po prostu działają. Glorio dla mnie jest gitem, oficjalnie włączam go do ekipy. Nawet ta końcówka, jak jeszcze sobie na końcu razem z Goku stanęli obok siebie i zaczęli obserwować walkę Vegety, który postanowił przypierdolić Gomie Final Flashem. Kiedy ten fanserwis się w tym odcinku skończy? Ja wiem, że twórcy celowo pociągają za moje sznurki nostalgii. Nawet mieliśmy podobny kadr, kiedy Vegeta ładował Final Flasha do Sagi Cella, ale co ja mam zrobić, jak na mnie to po prostu działa? Kiedy czuję, że twórcy pociągają moje sznurki nostalgii w tak satysfakcjonujący sposób, po prostu przestaję stawiać opór i zaczynam się dobrze bawić. Nawet czysta skala zniszczeń, ta dziura po Final Flashu, mięśnie dorosłych postaci zarysowane w końcu. Nie sądziłem, że po tych dziecięcych wybrykach tak bardzo się za tym stęsknię. Powiem wam, że Goma pierwszy raz chyba w tej serii autentycznie mi zaimponował, kiedy zjawił się za plecami nieświadomego Vegety. Tu już wiedziałem, że Vegeta nie wygra, ale i tak mam to w dupie. I tak liczę na fuzję w ostatnim odcinku, który swoją drogą, nie wiem czy słyszeliście, nie będzie dłuższy. Ostatni odcinek będzie miał normalną długość, nie będzie jakoś szczególnie wydłużony, tak jak na przykład pierwszy odcinek. Aha, i jeśli są wśród was jeszcze jakieś niedobitki, które uważają, że Vegeta nie ma SSJ3, tylko coś innego, bo ma fryzurę inną niż Goku, proszę. Przestańcie. Trzecie oko regeneruje Gomę, a nasi nadal mimo powrotu do normalności zachowali większość swoich obrażeń, więc fakt, że Vegeta szybko się zmęczył, no, dla mnie ma sens. Plus używa SSJ3, które słynie z dużego zużycia energii. Zobaczcie, jak pięknie spływał mu pot po twarzy, albo jak pięknie narysowali włosy między palcami Gomy, kiedy on chwytał Vegetę za łeb, albo mignięcie włosów na czarno, kiedy Vegeta tracił moc. Takie detale. O, naprawdę, ten odcinek to jest poziom wizualnych doznań, których oczekiwałem od tej serii na samym początku. A najbardziej szalone jest to, że końcówka odcinka była jakoś 2 półki wyżej niż to. I 1 półkę wyżej przynajmniej niż 8 odcinek i walka z Tamagamim 3, którą tak zachwalałem wcześniej. To jest kurwa nieprawdopodobne. Nawet Q ma już u mnie luz, bo tak, jest brzydki jak noc, ale przynajmniej pokazuje fajny charakter i ciekawe umiejętności. A Arinsu zdecydowała się współpracować. I z jednej strony nie jest to nie do pomyślenia, bo wszystkim zależy na pokonaniu Gomy, ale po tym wcześniejszym pokrzyżowaniu planów, wiecie, dumnego naukowca i ośmieszeniu Arinsu przed wszystkimi, można byłoby pomyśleć, że ona schowa głowę w piasek, a przełknęła swoją dumę i powiedziała, że Gomę trzeba uderzyć 3 razy z rzędu w tył głowy, a trzecie oko wypadnie. No zabawne. W sumie jak wrócimy do domu, to może spróbujemy to samo z Tenshinhanem. Ciekawe, czy u niego też to tak działa. I tak sobie od razu pomyślałem, 3 uderzenia, czy w takim razie może Goku, Vegeta i Piccolo będą mieli po 1 uderzeniu, bo tak w sumie się kreował ten plan, chociaż czy to nie jest zbyt oczywiste? To trochę zmniejsza prawdopodobieństwo na fuzję, ale może mielibyśmy fuzję Vegety i Goku, Piccolo i Glorio, każdy by uderzył raz. Czujecie w ogóle, jakby fuzja Vegety miała na imię Vegerot? Bo Vegito po japońsku to jest Begito, prawda? To tutaj może byłby Begirotto. Podobało mi się, na jakim chillku Goku i Piccolo sobie gadali i ustalali plan, podczas kiedy Vegeta obskakiwał Manto. Całkiem kumaty się zrobił Goku po tym powrocie do normalności. Nawet wydaje polecenia inteligentnemu Piccolo, który mam nadzieję w końcu się do czegoś przyda. Ale tak jak mówiłem, na wysoką ocenę odcinka składa się też humor. Trudno w tej serii przebić Haibisa i jego teksty o Vegecie lubiącym duże bimbaliones, ale następny gag trafia na podium. Bulma każe Vegecie pozwolić innym walczyć, bo inaczej już nigdy się razem z nim nie wykąpie? A gość wraca dosłownie do Pokebola w ułamku sekundy? Sorry, to jest dla mnie mistrzostwo. Ani to nie był wulgarny humor, ani nachalny humor, ani tym bardziej humor dziecięcy o kupce czy jedzeniu. Wzięło mi to naprawdę z zaskoczenia, powiem wam, że ja wiem, że żart tyczył się Vegety, ale ja nie jestem fanem Vegety, który nie przyjmie żadnego obrażenia Vegety i tak dalej. Ja potrafię się z niego śmiać, a ta scena była po prostu zajebista. Następne i przy okazji ostatnie już 4 minuty odcinka, to jest szczyt szczytów. Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio tak dobrze bawiłem się w Dragon Ballu. Prawdopodobnie ostatni raz to było w 2018 roku przy walce Gogety i Broliego. To jest ten sam poziom. Wiecie, co jest piękne? W tej scenie prawdopodobnie animatorem kluczowym, z tego co mi wiadomo, nie jestem pewien, ale wiem, że Yuya Takahashi brał udział w tym odcinku. Tak, legendarny Yuya Takahashi animował te sekwencje. Osoba, która sprawiała, że turniej mocy w anime momentami wyglądał jak najlepsze lata zetki. Ja pierniczę. Widzicie te kształty? Widzicie ten nosek? Panie Yuya. Panie Yuya, jeśli to naprawdę pan, to ja pana kocham całym sercem. Zobaczcie to cieniowanie na mięśniach. Ja przepraszam, ale nic mnie w Dragon Ballu tak nie kręci i nic mnie tak nie ekscytuje, jak tak przepięknie narysowane sceny.
I zobaczyliśmy nawiązanie do Majin Buu sagi, kiedy Goku przed Majin Buu i Babidim pokazywał po kolei wszystkie swoje formy. Wiecie, podobał mi się ten smaczek, tutaj też to miało jakikolwiek sens, no bo Goku chciał na początku grać trochę na czas, żeby Piccolo mógł tam zza skałki wykryć jakiś punkt witalny Gomy, czy coś w tym stylu, plus Goku nie chce się już bawić w niższych formach, bo wie, że nie ma po prostu na to siły. I myślę i nie wiem, co ja mam wam powiedzieć na temat tego, co wydarzyło się chwilę później. Postanowiłem wam pokazać moją pierwszą reakcję na tę scenę, zaraz wam ją puszczę, bo od jakiegoś czasu, tak jak mówiłem, stawiam telefon i nagrywam. Do tej pory nie było okazji, żeby odcinek wywołał we mnie duże emocje, a tak jak mówiłem tydzień temu, odcinek 18 oglądałem w hotelu. To była najpiękniej zanimowana, najlepiej narysowana, najbardziej genialnie poprowadzona sekwencja transformacji w historii Dragon Balla. Jeszcze to echo przy ryku Masako Nozały i ten genialny soundtrack w tle. Mówię tutaj o doznaniach wizualnych, jakby pomijam w ogóle kwestie fabularne, pomijam to, że Goku na Namek transformował się pierwszy raz w SSJ, czy Gohan w SSJ 2 w Cellsadze, pomijam kwestie fabularne i emocjonalne związane ze sceną. Mówię tutaj o czysto wizualnych doznaniach, audiowizualnych tak naprawdę. Brakuje skali, żeby to ocenić. 10 na 10 nie wystarcza. To było piękniejsze niż Vegeta kontra Broly. To było piękniejsze niż Gogeta kontra Broly. To była pojedyncza, jedna jedyna, niezrównana, najpiękniej wyglądająca scena w historii Dragon Balla. I mówię tu o sferze wizualnej, tak jak mówię, bo będziecie się mnie czepiać. Bo wiecie, to, że Goku odpala z dupy kompletnie SS4, nie mam dziś siły o tym gadać, wiecie? Pomówimy sobie o tym w poniedziałek, więc możecie oczywiście zostawić komentarz. Pomówimy sobie, czy to w ogóle pasuje do Dragon Balla Super. O tym też będziemy musieli dyskutować, ale w sumie warto poczekać na przyszły tydzień, no bo zobaczymy, jak się zakończy ta cała seria. Nie mam dzisiaj siły mówić o fabule. Zobaczymy, jak seria się skończy. Jeśli tego nie wyjaśnią, to albo czekamy, aż kiedyś Toyotaro w mandze to wyjaśni i potwierdzi, że to była jedno kontinuum, a do tego czasu najwyżej ja Dragon Ball Daima będę traktował jako inną linię czasową. I wiecie co? Mam to w dupie. Nie przeszkadza mi to. Nie przeszkadza mi to, że to może być inna linia czasowa, żeby zesrać się w gacie na widok tego arcydzieła. Gdyby można było poślubić animację, to ja bym się jej kurwa oświadczył. Co, przesada? No dobra, nie mówcie tego Marci. No dobra, teraz zobaczycie moją reakcję na tę scenę. To po prostu najlepiej pokaże wam, co czułem. I uprzedzę niektórych z was, tak, to jest moja w 100% szczera reakcja. Dawno żaden Dragon Ball mną tak nie wstrząsnął. Co chłopak włączy? Jaki on jest kurwa piękny! Nie mówcie, że nawiązanie do Babidiego. I do wszystkich form po kolei. O kurwa! Jaki on jest kurwa piękny! Aaaa! Kto to animował? Ale nawiązanko do Majin Buu sagi, ja pierniczę. Jak chuj. Jak chuj. O kurwa! O! Ja pierdolę. Maksimum. O, Naoto Shishida. O, what the fuck?
Tytuł kolejnego odcinka to Zenkai, mimo tego, że w napisach na Crunchyroll jest to przetłumaczone jako maksimum. Czy to oznacza fuzję? Czy to oznacza pełną moc naszych bohaterów? Zobaczymy. Powiem wam, ja już nie chcę mieć racji, nie chcę się mylić. Chcę mieć po prostu dobrą zabawę przy oglądaniu finału tej serii, tak samo jak dobrze bawiłem się dzisiaj. Odcinek 19 Dragon Ball Daima oceniam na 10 na 10. Najpiękniejsze animacje w Dragon Ballu, jakie widziałem w życiu. Scena transformacji w SSJ4, jak Goku zerwał z siebie jeszcze koszulkę, to ja myślałem, że zejdę z tego świata. To jest absolutny pik Dragon Ballowego hype'u, jaki odcinek może fizycznie mi zapewnić. Ta scena wyglądała tak pięknie, że ja miałem w dupie po prostu fabułę. No tak wygląda rzeczywistość. Plus humor z Bulmą i Vegetą, Majin Cool, sceny z Glorio, nawet machnę ręką momentami na zajeżdżającego panem Yamamuro Vegetę. To było tylko chwilę. Potem Vegeta wyglądał jak totalny kocur. Czekamy na wasze komentarze. Przepraszam za moją nadmierną ekscytację. Jak 7. czy 9. odcinek mi się nie podobał i narzekałem, to wam się nie podobało, że narzekam. Przepraszam. Kocham Dragon Balla. Kocham Dragon Balla. Kocham Dragon Balla. Kocham Dragon Balla. Jeśli też kochacie Dragon Balla, przyjdźcie o 18 na live'a, zostawcie suba, zostawcie lajka. Kocham Dragon Balla. Kocham Dragon Balla. Kocham Dragon Balla. Kocham Dragon Balla. Dziana.